Większość z Was zapewne słyszała o sieciach definiowanych programowo. Czym jednak jest SDN? O tym porozmawiamy dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie przepraszam za mój głos, ale byłem lekko przeziębiony. Dziś nie będzie konkursu, za to będziecie mieli do wykonania małe zadanie, także oglądajcie uważnie. Jeśli się uda, to w przyszłym tygodniu obiecuję, że pojawi się konkurs z bardzo fajną nagrodą, ale o tym później. Natomiast jeśli są wśród Was osoby decydujące o wyborze rozwiązań IT w Waszych firmach, zachęcam do pobrania darmowego PDF-a z kilkoma cennymi wskazówkami w tym zakresie. Link oczywiście pod tym wideo. Wspomnę jeszcze tylko, że jest to pierwszy z 2 odcinków poświęconych technologiom z obszaru SDN. Tyle ogłoszeń, przejdźmy więc do dzisiejszego tematu, a więc do przedstawienia, czym jest Software Defined Networking. Z definicją SDN jest jak kiedyś z definicją chmury. Każdy miał swoją. I paradoksalnie w przypadku sieci definiowanych programowo brak jednej konkretnej definicji jest całkiem uzasadniony. Dlaczego? Można powiedzieć, że przez to, co zrobili z SDN-em producenci różnych rozwiązań, a nazywają oni SDN-em wszystko, co choćby nosi znamiona programowalnej sieci. Można powiedzieć, że niektórzy potraktowali SDN jako pewnego rodzaju buzzword. Dlatego SDN-em nie nazwiemy żadnej konkretnej technologii czy rozwiązania. Lepiej rozumieć to przez pewnego rodzaju kierunek, kulturę, czy właśnie zbiór pewnych cech, jakie dane rozwiązanie nosi, a przynajmniej nosić powinno. Gdybym jednak miał w jednym zdaniu zdefiniować, czym jest SDN, powiedziałbym, że jest swego rodzaju koncepcją polegającą na wydzieleniu z urządzeń sieciowych elementów, które nimi sterują, oraz przeniesieniem tej logiki do centralnego miejsca, a samemu urządzeniu pozostawienie funkcji prostego przesyłu danych. I to właśnie jest filarem najpopularniejszych obecnie rozwiązań SDN, a więc scentralizowanie funkcji sterujących na kontrolerze, a urządzeniom pozostawienie przesyłu danych i poddawanie się instrukcjom płynącym z kontrolera. Bardzo ważnym kryterium sieci definiowanej programowo jest jej podział na sieć underlay. Nie przepadam za tym tłumaczeniem, ale jest to sieć podkładowa i sieć overlay, a więc sieć nakładkową. Tutaj mam pytanie za 100 punktów. Jak myślisz, czy znasz lub używasz jakieś technologie, w których występuje sieć overlay? Założę się, że tak, ale chwilę się zastanów. Ok, a czy coś takiego jak IPsec albo Dynamic VPN coś Ci mówi? Czy tam przypadkiem na warstwę fizyczną oraz niezbędne do jej działania protokoły nie została nałożona kolejna warstwa? Podobnie jest chociażby w przypadku wykorzystywanego w sieciach bezprzewodowych protokołu CAPWAP. W końcu, jako przykład można podać też bardzo popularnego MPLS-a. I choć oczywiście funkcjonalność warstwy overlay w wymienionych technologiach jest nieco inna, w każdym z nich można wyszczególnić swego rodzaju sieć nakładkową. Ale wróćmy do warstwy overlay w sieciach SDN. To właśnie tutaj realizowane są wszystkie inteligentne funkcje, jak różnego rodzaju polityki czy segmentacja. Mimo że protokoły komunikacyjne w tej warstwie mogą być różne w zależności od producenta danego rozwiązania, to do enkapsulacji wykorzystywany jest zazwyczaj protokół VXLAN. Jeśli chodzi natomiast o underlay, tutaj sprawa jest dużo prostsza. W zakresie komunikacji ma to być po prostu routowalna sieć IP zapewniająca maksymalną prostotę, wydajność i niezawodność. To właśnie dlatego w niektórych rozwiązaniach na ścieżce sieci SDN mogą występować urządzenia starszych generacji. W przeciwieństwie do urządzeń, na których realizowane są te najważniejsze funkcje sieci nakładkowej i komunikacja z kontrolerami. Właśnie, wspomniałem o kontrolerze. W zależności od rozwiązania stopień przeniesienia tej logiki do centralnego kontrolera jest różny. Czasem jest to zdecydowana większość, a czasem część z niej zostawiona jest urządzeniom, którymi kontroler steruje. Bez względu na to, w przypadku sieci definiowanych programowo śmiało możemy mówić o rozdziale między częścią control plane,
która przeniesiona jest właśnie na kontroler, i części data plane, a więc prostego przesyłu pakietów, który niejako pozostał urządzeniom sieciowym. Kwestia tych proporcji, na ile część control plane została wyniesiona poza urządzenie końcowe, zależy już od konkretnego rozwiązania. Znając już zarys techniczny, spróbujmy określić, jakie najważniejsze wymagania powinno spełniać dobre rozwiązanie SDN. Przede wszystkim wirtualizacja sieci, a więc wspomniana warstwa underlay i overlay. To właśnie przez pryzmat sieci wirtualnej musimy spoglądać w kierunku SDN-ów. Druga rzecz to automatyzacja, a więc eliminacja powtarzalnych czynności, możliwość szybkiego powoływania środowisk oraz automatyczne kreowanie parametrów sieci dla wykrytych aplikacji, np. QoS albo polityki bezpieczeństwa. Trzecia bardzo ważna kwestia to programowalność. Oprócz programowalnego zarządzania siecią musi dawać możliwość konfiguracji dodatkowymi narzędziami czy językami programowania. Otwarte API powinno również dawać możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami. Jako dodatkowe, lecz bardzo istotne wymagania możemy uznać również analitykę, zarówno tą badającą zebrane już dane, jak i działającą proaktywnie, aby zapobiec jakimś nieprawidłowościom. Ważnym elementem jest również skalowalność, a więc automatyczna konfiguracja elementów fabryki sieciowej, zarówno tych fizycznych, jak i wirtualnych. Jakie są główne obszary, gdzie SDN znalazł zastosowanie? Przede wszystkim data center. Tutaj wszystko się zaczęło. Jak wspomniałem w materiale o data center, wszystkie działania skupione są tutaj wokół aplikacji i tak też jest w przypadku sieci SDN. Temu tematowi przyjrzymy się jednak w kolejnym odcinku. Kolejnym obszarem, w którym SDN coraz szerzej się adaptuje, są sieci kampusowe. Oczywiście tutaj celem są użytkownicy. To im oraz aplikacjom przez nich używanym programowalna sieć ma zapewnić maksimum wydajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa, bez względu na to, czy pracują oni w sieci tradycyjnej czy bezprzewodowej, oraz bez względu na to, jakimi urządzeniami do tej sieci się łączą. Trzecim miejscem, w którym bardzo mocno widać SDN, są sieci WAN. Na pewno każdy z Was słyszał o SD-WAN, a więc o programowalnym sterowaniu routingiem, load balancingiem ruchu, czy wsparciem kwestii związanych z bezpieczeństwem. Podsumowując, obszarów zastosowania programowalnego sterowania sieciami jest co najmniej kilka i pewnie pojawiać się będą kolejne. W przypadku sieci kampusowych bardzo ważną rolę odgrywają bezpieczeństwo, ale też względy uproszczenia zarządzania siecią, w której panuje duża dynamika. SD-WAN moim zdaniem również mocno będzie się rozwijał, chociażby ze względu na rosnącą przecież popularność zasobów chmurowych i konieczność zapewnienia wydajnego i bezproblemowego dostępu właśnie do nich. Jeśli chodzi o SDN w data center, to oczywiście temat na dłuższą rozmowę i do tego właśnie powrócimy w kolejnym materiale. Ok, raz jeszcze przypominam i zachęcam do pobrania darmowego e-booka, który mam nadzieję pomoże Ci w wyborze technologii IT dla Twojej firmy. Link jest pod tym wideo. Wspomniałem też o zadaniu, jakie musicie wykonać, aby w kolejnym odcinku był konkurs. Nagroda szykuje się naprawdę fajna, zadanie jest bardzo proste, ponieważ duża część z Was wciąż nie pamięta o subskrypcji tego kanału, przez co ja muszę przypominać Wam, docierając do Was różnymi ścieżkami, musicie coś z tym zrobić. Mamy dziś bardzo fajną liczbę, ponad 600 subskrypcji, ale powiedzmy, że do czwartku 24 września licznik musi pokazać ich 700. Wtedy będzie kolejny odcinek wraz z konkursem. Oczywiście nikogo nie zmuszam, ale serdecznie do tego zapraszam, tak samo jak do podzielenia się tym materiałem w swoich mediach społecznościowych. Oczywiście im Was będzie więcej, tym ja będę miał większą motywację do robienia kolejnych materiałów i coraz ciekawszych treści. Tyle na dziś, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!